Dziś zabieram Was w niezwykłe miejsce. I będzie to w zasadzie podróż w czasie. Za jedyne 24 złociszy przeniesiemy się do średniowiecznej osady słowiańskiej. Jesteśmy w Sławutowie. To jest niewielka wieś kaszubska położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck, na wschodnim skraju Puszczy Darżlubskiej. Przechodząc za tą bramę, przenosimy się w czasie o dobre 1000 lat. Rekonstrukcja średniowiecznej osady z przełomu IX i X wieku obejmuje kilka drewnianych domostw. Budynki powstałe z litych bali, kryte strzechą, ogrodzone wysokim warownym płotem i drewniana brama wjazdowa tworzą filmową wręcz scenerię. Niesamowite przeżycie, żywa lekcja historii, zabawnie przedstawiona przez ludzi z prawdziwą pasją, poubieranych w kolorowe stroje z epoki, odgrywających swoje role z wielkim zaangażowaniem. Na terenie osady spotkasz m.in. uroczą zielarkę, garncarza, tkaczkę, praczkę, piekarza, specjalistę od broni z ówczesnej epoki. I to właśnie te postacie oprowadzają gości po całej osadzie, swoich tematycznych chatach, warsztatach i opowiadają naprawdę wciągające historie, pełne zabawnych anegdotek. Do każdej z 8 chatek możesz swobodnie zajrzeć i bliżej przyjrzeć się przedmiotom codziennego użytku wykorzystywanym przez gospodarzy i rzemieślników. Kompleks oferuje także całą gamę warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży, w grupach zorganizowanych oraz dla turystów indywidualnych. Do wyboru w zależności od upodobań warsztaty tkackie, garncarskie, z filcowania, zielarskie, piekarskie, rymarskie czy z obróbki bursztynu. Zwiedzanie osady z przewodnikiem zajmuje około 45 minut. W tym czasie dostajesz ogromną porcję wiedzy, okraszoną śmiesznymi historiami. Opowieść o codziennym życiu mieszkańców, ich zwyczajach, problemach, radościach i troskach. To naprawdę cenna lekcja historii i to nie tylko dla najmłodszych. Na terenie kompleksu w sezonie letnim odbywają się różnego rodzaju imprezy plenerowe, pokazy rycerskie, walki, rekonstrukcje wydarzeń, a także scenki rodzajowe z życia mieszkańców osady. Kobiety wypiekają podpłomyki, tworzą biżuterię, przygotowują ziołowe mieszanki, mężczyźni wykuwają broń, oprawiają skóry. Niemalże wszystko, czego potrzebują do życia, muszą zdobyć lub wykonać we własnym zakresie. Historia Słowian, choć owiana wieloma tajemnicami i niejasnościami, jest naprawdę ciekawa. Ich życie w całości podporządkowane było zmieniającym się porą roku i przyrodzie. Część kultywowanych przez nich zwyczajów przetrwała do dziś. Część z nich została przemycona do chrześcijaństwa, tak by z pogańskich, niechcianych obrzędów, z których ludzie nie chcieli zrezygnować, stały się zwyczajami związanymi z nową religią. To właśnie Słowianom zawdzięczamy malowanie jajek, polewanie panien wodą czy kładzenie sianka pod stołem. Inne słowiańskie zwyczaje, na długo zapomniane i przez całe wieki niekultywowane, ponownie wracają do łask, choć ówcześnie już tylko w formie rozrywkowej. Jak choćby obchodzona ostatnio w wielu polskich miejscowościach Noc Kupały, która przypada na najkrótszą noc w roku. W tę magiczną noc niezamężne panny puszczają wianki na wodzie, a kawalerowie skaczą przez ogień. A teraz przenosimy się do strefy duchowej, gdzie w mistycznym kręgu stoją wyrzeźbione z litego drewna figury dawnych bóstw i bożków, czczonych przez ludy słowiańskie na długo zanim dotarło tutaj chrześcijaństwo.
U Słowian sfera sakrum nie była oddzielona od życia codziennego, a wręcz przenikała się z innymi sferami życia. Słowianie często modlili się w świętych gajach. Odprawianie modłów na łonie przyrody było jedną z najczęstszych form czczenia bogów. W panteonie słowiańskich bóstw i bożków stałe miejsce zajmują takie postacie jak Perun, bóg niebios i piorunów, jego towarzyszka Perperuna, Weles, bóg magii i zaświatów, Jaryło, bóg młodzieńczej siły, Raruk, bóg ognia, Daszbóg, syn Raroga, Mokosz, bogini deszczu, opiekunka ziemi, kobiet i wody, trzygłowe bóstwo zwane Trojanem, czy Radzanice, bóstwa sprawujące opiekę nad brzemiennymi kobietami. W zrekonstruowanej drewnianej zagrodzie na tyłach osady spotkasz także jej czworonożnych mieszkańców. Kozy, świnie, krowy stanowią część żywej ekspozycji, chętnie pozują do zdjęć i dają się pogłaskać. To taka dodatkowa atrakcja dla dzieci. Szczerze polecam taką podróż w czasie jako wakacyjną atrakcję. I może nie jest to miejsce, które poleciłabym jako główny cel weekendowej wycieczki osobom z południa lub z centralnej Polski, ale będąc już na Pomorzu, naprawdę warto odwiedzić osadę, odbyć taką niesamowitą podróż w czasie i kupić ręcznie wykonaną pamiątkę.